Zaczynamy drugi dzień zmagań. Ale pogoda dzisiaj dopisała, co? Co ty powiedział, jakbyśmy mieli linka, żeby nie robić nic zamontowani na tej owiewce plastikowej, bo sobie możemy na śruby mocno zamocować. No, zobaczymy. No ja bym chciał też wejść tam przede wszystkim, bo jeszcze nigdy nie byłem. I normalnie myślałem, żeby go na tej owiewce tutaj umiejscowić. No, I on będzie ładny pod kątem, no, nie? no. Nie będzie problemu z uszczelnianiem odwiertu. Nie, o to chodzi, żadnej blach nie wiercimy ani nic. Aha, czyli po prostu kabel, najpierw otwór na kabel, później kabel i wtedy 3 otwory, czyli I na łącznie wkręty 4 na wylot, otwory. na śruby, na podkładki mocnej. I teraz ona będzie w ten sposób i ona będzie praktycznie cały poziomo. odsłonięta. Ona praktycznie wychodzi poziomo, jak się ją da od tą stroną, co ja teraz dałem. A poziomo to jest chyba perfekcyjnie, mi się wydaje. Chcesz ją na dół, czy zostać? Na wszelki wypadek na dół. Znaczy nie, owiewka jest pod kątem, nie? Owiewka jest pod kątem i jak się da kontur tego kąta, to wychodzi idealnie poziomo. A po co kąt kąta? Nie. Pod spodem mocowanie jest pod kątem, widzisz? Ja bym musiał zobaczyć, jak się montuje ten Starlink. Będę zamocował w narożniku peszla przy tej rnience. Po prostu tutaj puścił kabel w peszlu. Zszedł tą konstrukcją i wyszedł schowkiem O, schowkiem to już w ogóle zajebiście. żeby nie wiercić nic dodatkowego. A schowek żeby nie i tak musi być przewiercony w razie czego, żeby było odwodnienie. No, żeby nie było wiesz, żadnych tych No to elegancki pomysł. blastu i tak dalej, żeby No. nie robić tam gdzieś dziur, nie? No. Jakby miała gdzieś tu kanały wentylacyjne, tak. I można tam przeciągnąć, tu pomiędzy kątownikami, super. Między kątownikami tutaj go przykleimy, Super. czarnego i koniec. Program pokazuje, że on pod kątem, nie? Aha, Starlink automatycznie ustawia się do satelity, ale jeśli chcesz zamontować go na stałe, na przykład na dachu pojazdu budynku, to warto zadbać o poprawny kąt początkowy i widoczność nieba. Tak, nie musisz go dokładnie ustawiać pod konkretnym kątem, antena sama się dopasuje, ale jeśli montujesz na sztywno i bez dostępu do automatycznego ruchu, na przykład płasko na konstrukcji, ustaw kąt na 30-35% w kierunku północnym. No tak, w kierunku północnym, właśnie południowy to co? W Polsce i większości Europy na północny zachód. Nie, no po prostu ona musi mieć otwartą przestrzeń nad sobą i przynajmniej 100 stopni pola widzenia bez przeszkód. A 100 stopni. Chodzi o to, że jak stawiasz ją tutaj, to tu nie ma być drzewa i tu nie ma być drzewa, bo to No tak, zrobi, nie, że bo- ma tylko 60 stopni. Tak. No Także jak zamontujemy, tak będzie dobrze. Będzie dobrze, jak zamontujemy, prawda? Czyli robimy kratkę kwadratową 37 na 31,5. I pół chyba, tak? Ten jest 310, ten jest 310, ten jest prosty, z tego będą poprzeczki. Dobra, wszystko mam. Idę dociąć. Ja zrobię tak. A nie Nie, chcesz nie przed- będzie poprzeczek, A nie nie chcesz będzie. przed nią dać całą kątownikiem? Nie będzie poprzeczek, będzie tak, koniec. Będzie ramka kwadratowa. Nie będzie w ogóle tej poprzeczki, bo nie ma potrzeby przy takim konstrukcji jak ja zrobię. Będzie kwadratowa i będzie w całości z kątownika, nigdzie nawet A czyli przez góra będziesz miał pospawane tak w koło, tak? koło i nie będzie... No mi o to chodziło, Tak, nie będzie nawet przez sekundę płaskownik nigdzie, wszędzie będzie kątownik. I tutaj tak samo, kątownik i węzłóweczka. Idę ciąć. Dobra, hełm. Tarcza do cięcia, bo ta się skończyła. Tak, ale tą pękniętą ja sobie nareperuję. Pojadę, to się wyrówna. Tu mamy to, tutaj mamy odpad, tak? Tu miejmy nadzieję, że gaziku wystarczy. Masa.
A jakbyś z płaskownika tu wspawał? No, Dobra, bo nie, może być. jak wiesz, jak nie trzeba czegoś robić, to po co, nie? Dobra, czyli teraz tak, robimy tu od razu otwory i na wiertarce stołowej, póki ta ramka jest taka fajna, luźna, łatwo dostępna. Tak chyba będzie najlepiej, nie? Dobra, Tylko, to- ale czekaj, jak ona nam będzie pasować tam, nie? Robimy to ręcznie, te otwory, bo to jest tylko trójka blacha. Teraz montujemy to, bo to jest idealnie. Tak, mówisz to do odcięcia. Ta ramka jest idealnie. Wszystko jest, tylko trzeba tu odciąć i jest nawet napisane X. Więc ja tu wszystko robię identycznie i I ramka jest otwory ok. można wiercić tak jak są te. Tak, tak jak T2 i T2. I one mają być, rozstaw ich ma być ten sam, ale my to chcemy dać jeszcze niżej o 15 mm. I chyba nawet to tu napisaliśmy, bo wyszło nam za wysoko i nie wchodziła jeszcze. Aha. To ja biorę miarkę i robię tak samo. Lubię posiewać miarki. Dobra, czyli 24. Dobra, dam chyba 25. 5 i 25. Na to przyjdzie. Tak, masz rację. Czyli płaskowniki wykorzystam stąd, bo one są dobre. Nie muszę tego robić z kątownika. W ten sposób, czyli dajemy tu i tu. Cyk. Dodajemy tą stronę. Dajemy tu. Żeby już nie było problemu z otworami. I to się i tak nie wygnie, i tak nie wygnie. Teraz będzie trzeba już na elektrodę się przerzucić chyba. Na te ostatnie dwa spawy, bo to są newralgiczne miejsca. Bo to nie jest pospawane, tylko zasmarkane. Kładzimy. To mamy. Aha, jeszcze węzłóweczka. Tylko że czy węzłóweczka nam nie będzie w żaden sposób przeszkadzała? Jak ja ją dam tutaj, to przeszkadza czy nie? Ten shortek mogę tak dać i zawsze będzie trochę mocniejsze i już się więcej nie pieprzyć z tym. Bo już wczoraj to miało być zrobione, a jak to cyknę i będzie хорошо. Dobra. I teraz jak to miało być troszeczkę niżej, to my to przytrzymamy z tej strony. To było na tych nowych dziurach, czyli jak tu włożymy do dołu, to myśmy to zamontowali tak i ona jeszcze dotykała, czyli musimy... Ona już dotykała sufitu? Tak, jeszcze dotykała o centymetr półtora, czyli teraz daj na dół, niżej, czyli musimy być dziury 1,5 centymetra wyżej. Czyli te nowe otwory dajemy 1,5 centymetra w tą stronę. I dajemy inne wiertło, nie to co wczoraj, bo to co wczoraj nie wchodziły nity. O 0,5 mm za małe wiertło było. Czyli musi być 6. Czy to będzie... Czy to nam trafi? czekaj, niżej to jest w tą stronę? Tak, niżej to jest w tą stronę. Że to schodzi niżej, to tak, dobrze jest. Tylko że żeby zrobić w ten sam sposób, to trzeba byłoby użyć ścisku stolarskiego. Tutaj, teraz, tu jeden ścisk, tutaj drugi. I przez ścisk wiercić. Możemy tak. To najpierw tu, bo jest prosto. O, gdzieś tak. I nie tam, gdzie są otwory. Ile będzie? No, 16 mm. I teraz to wyprostujemy. Czy taki malutki ścisk to wytrzyma? Czyli ten i ten, tak? Tak.
Ten i ten. Mhm. Jest tak. Dobra. Mamy gotowe. Przymierzymy, bierzemy klucz paski wysokoobrotowy do wycięcia w plastiku. Klucz paski szybkoobrotowy. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Dobra. Szybkoobrotowe paski. Ostrożnie, żeby nic nie dotknęło, broń Boże, bo od razu będzie rozwalone. Dobra. I teraz możemy postawić mikrofalówkę i Ale zobaczyć. ten plastik wyciąć. Dobra. Bardziej perfekcyjnie nie mogło być wycięte. Po prostu ideolo perfecto bellissimo. Ja przyniosę mikrofalówkę. Albo, no dobra. Przyniosę, tak, bo to już mamy taki moment, że musimy mieć mikrofalówkę, żeby sprawdzić, czy jest ideolo perfecto. Przez to przełożymy? No nie, zobacz, mieliśmy naznaczyć otwór. No to wiem, no to centymetr dalej go przewiercić. No. Dobra, mamy wiertarkę, mamy mamy, kurczaki, ale- mamy ziemniaki i ale to są to jest- fakty. Tutaj ale- nad Wisłą. Dobra. Teraz jest git, to już jedno zadanie mamy wykonane. Teraz przedmuchać. Nie? A, to jest Dobra, już- ściągamy ją. Ja nie wiem w ogóle jak że- mocne jest że tu nie połączenie ma. nitowane w kontekście, nie, ta blacha ja jestem jej pewien, że ona wytrzyma. Blacha. Ale ja nie wiem czy nit nie puści. Nit może puścić? Jeszcze się nie zdarzyliśmy, żeby nam nic puścił. Czyli nit Ale jest wiesz, połączeniem... Tutaj to pracować będzie. Tak, trochę. no ale właśnie dlatego ja się zastanawiam, bo ta blacha od pracowania nie puści. Bo blacha, Mhm. znaczy wszystko może puścić, nie? Ale... Nie ma rzeczy niemożliwych, nie? No. Podasz mi pistolet. Dzięki. Uwaga, będzie metal leciał z auta. Tutaj mamy wlutowany, tutaj mamy jeden z taką złączką i drugi z taką złączką, którą będziemy musieli zarobić. Nie ma znaczenia jak to podłączymy, bo to jest obojętnie. Ale teraz sprawdzimy, czy ten przewód wystarczy. Wystarczy na pewno. Wystarczy? Tak. Nawet można by To go może wiesz. dokładnie jeszcze nawet skrócić trochę, zaraz zobaczymy. Fajnie, wiesz, jak było, jakbyśmy go gdzieś tam przez tapicerkę przeciągnęli do góry. W sumie tak. W sumie masz rację, no. Bo będzie lepiej nam szedł bez niczego. Jak on by tutaj, wiesz, gdzieś tutaj go styknąć, on tu nam styknie. A Tu masz- musimy wypiąć i wziąć jeszcze jeden przewód. Rafał, skąd tu go pociągnąć? Tamtędy gdzieś? Dałoby radę. Tu by chyba trzeba było dać pilot, który będzie szedł z góry do dołu. Pilot, cienki pilot. Cienki, ale nie urywający się. I najlepiej okrągły. A nie ma cieńszego pilota? Cieńszy? A potem nie mogę dać ci cieńszy, ale czy... Myślisz, że zerwie się potem? O, Dobra, to ja wkładam. Teraz trzeba tam wsadzić głowę, żeby widzieć co tam się dzieje i wtedy to wyciągnąć. Dobra, mamy białego. ale ładnie weszło to. Teraz trzeba tu będzie na tej mikrofalówce to zrobić, która będzie już gdzieś tu, bo inaczej nie da rady. Ale zostawimy ten kabel taki długi jak teraz i u góry go zawiniemy, a tu mikrofalówkę się postawi i wygodnie się to zmontuje. Teraz my możemy założyć tą ściankę, ty. Zobacz, Rafał, nie? No to możemy już teraz spiąć. Już nam nie będzie przeszkadzać. Co ty na to? Możemy, nie? Jeszcze tu wbij, tu jest drugi zatrzask gdzieś. O, weź przed. To my możemy już tu działać. Na maksa się go nie da otworzyć, żeby wyjść na dach. Dobra, mamy to. Teraz musimy iść po obróbkę przewodu. A, tak. Obróbka najpierw przewodu i potem dopiero montaż. A wiesz co można zrobić? Wiem co można zrobić. Tu na równą
iść tu na równą polić, wsadzić w imadło, przewiercić. Możemy tak zrobić, nie? Szlifierką, kluczem obrotowym, kluczem Tu szybkoobrotowym. i tu obciąć, żeby przewiercić i to wsadzić, tak. Kolejna robótka kluczem płaskim, wysokoobrotowym. Proszę uprzejmie. Za mały otwór? Zrobić większy? A no zobacz. Trochę powiększyłem. Jest. No chyba nie widzę, Rafał, musisz zobaczyć, czy to tak, czy odwrotnie. O! Wziąłeś młotek do ręki, się przestraszyło, widziałeś? No. Samo wchodziło. Tu by się przydało zaizolować, nie? Czy nie? Można, no. Tu jest, okej. Tą stroną albo tą. Nie. Dobrą, tą. Tak. Dobra. Już ci pomagam. Teraz tak, mieliśmy przeszlifować pypcie. Aha, tu pypcie A kuźwa. jak będziemy szlifować pypcie, to będzie napieprzały iskry, a to nie jest dopuszczalne w samochodzie. No, nie dopuszczam. Idę po szlifierkę. Będziemy to robić w jakiś taki sposób, że może na koc będziemy kierować iskry. No, zobaczymy. Dobra. Dobra, ja biorę i kładę. No dobra, jako tako, tu się da złapać, tu by było ok, tu by było ok, akceptowalnie i tu jest ok, to dajemy tak jak teraz. Dobra. To możemy wiercić. Będzie git. Mamy to. Tylko proszę pana, czy działa? Trzeba podłączyć, czy działa, nie? Uwaga, ogłaszam test mikrofalówki. Ty, ale podłączyłem ją do prądu i nie piknęła. A, piknęła jednak. Ale bo wtyczkę trzeba włożyć. Trzeba do końca wepchnąć. Yes! Działa. Teraz moglibyśmy trochę tu posprzątać, zanim zamontujemy szynę, wiesz? Bo nie potrzebujemy tych wszystkich narzędzi. Także tak, to jest dobra kolejność pracy. Najpierw tam, twoją stronę. O, to było proste, panie kierowniku. W ferworze pracy nie byłem w stanie dokładnie ograć montażu Starlinka, a działy się rzeczy. Łukasz się nie obijał, nie tracił ani chwili i ogarnął całą instalację od A do Z. Okleił przewód bezpieczną otuliną, która zabezpieczy go przed przetarciami oraz wpływem warunków atmosferycznych, po czym poprowadził go z dachu po ścianie tylnej kabiny aż do jej wnętrza. Pierwsze testy prędkości nie są oszałamiające. Prawdę mówiąc, są nieco poniżej oczekiwań. Aplikacja Starlink zdaje się trochę naginać odczyty, bo niezależne źródła podawały wyniki około 1/3 tych wartości. Wysyłanie realnie jest na poziomie około 5 megabitów, a pobieranie około 50. Przynajmniej na razie takie wyniki uzyskałem. Testy będę kontynuował, a Elona spytam grzecznie, czy nie da się tej prędkości wysyłania podciągnąć do XXI wieku, albo chociaż zrównać ją z prędkością pobierania. Ale jest przecież jeszcze coś. Remont łazienki. Jak już omawialiśmy wcześniej, Łukasz zamocował i podłączył zbiornik o pojemności 48 litrów, boiler 9-litrowy oraz pompę 24V. Jej włącznik ma genialną funkcję out. Przekręcasz i po chwili zbierasz go z podłogi. Test szczelności się powiódł, woda z prysznica ładnie leci, ciśnienie jest, można odbierać robotę. A teraz... Chodź Łukasz, ja ci muszę piątkę przybić. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Łukaszowi, Marianowi oraz panu Andrzejowi, właścicielowi firmy Azar 4, za pomoc przy przeróbce DAF-a. Oficjalnie dziękuję, reszty nie ma. A tymczasem mogę wam pokazać taki moduł kamperowy. Jeden z modułów produkowanych przez firmę Azar. Jakbyście chcieli sobie sprawić taki moduł, to możecie zaobserwować Azar 4 na Facebooku. Nie będę wam to dokładnie opisywał. Wszystko znajdziecie u nich na kanale. Także
Robota została odebrana, plac posprzątany, faktura opłacona, podziękowania złożone, a ja ruszam dalej ze swoją historią. Oglądajcie i subskrybujcie. Cześć!